Patrząc ze skałek Twardowskiego widzimy, jak rozwijało się miasto. W oddali znajduje się Królewskie Wzgórze, a teren obecnie zabudowany niegdyś zajmowały łąki. Współczesna humanistyka oferuje różne teorie i podejścia badania zjawisk społecznych, podkreślając potrzebę interdyscyplinarnych badań celem szerszego spojrzenia na świat. Podobnie jest w historii. Można fascynować się dziejami wojskowości, edukacji czy kultury. Nowym nurtem w historii jest historia środowiskowa. O jej znaczeniu dla rozwoju historii chciałbym porozmawiać z dzisiejszym ekspertem. Rafał Szmytka, doktor, adiunkt w pracowni antropologii historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk niderlandysta, znawca dziejów nowożytnych Niderlandów, historii środowiskowej oraz historii graficznej. Realizuje m.in. projekt poświęcony historii środowiskowej dorzecza Skaldy w epoce nowożytnej. Czym jest historia środowiskowa i kiedy powstał ten nurt? Historia środowiskowa jest właśnie, jak powiedziałeś, nurtem w badaniach historycznych, który w zasadzie wywodzi się z badań prowadzonych przez amerykańskich historyków jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Natomiast, żeby w ogóle zacząć o niej mówić, należałoby powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie, że w przeciwieństwie do większości innych nurtów obecnych w historii, których głównym celem jest rozszerzenie naszej wiedzy na temat przeszłości, tak tutaj za powstaniem, w ogóle wykształceniem historii środowiskowej jest próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, skąd czy gdzie leżą przyczyny różnego rodzaju problemów ekologicznych, z którymi dzisiaj musimy się wszyscy mierzyć. I z tej koncepcji w zasadzie wyszedł pierwszy, można powiedzieć, taki protoplasta badań historyczno-środowiskowych, Roderick Nash, który ukuł ten termin, czyli environmental history, historii środowiskowej, na potrzeby własnego wykładu, w którym uczył swoich studentów tego, jak ważne jest środowisko w różnego rodzaju przemianach społecznych, gospodarczych czy politycznych w Stanach Zjednoczonych. A czy na gruncie polskim możemy odnotować zainteresowanie dziejami przyrody poprzedzające powstanie tego nurtu, tej nowej historii środowiskowej? Takim praszczurem historii środowiskowej na naszym gruncie każdy wskaże oczywiście Franciszka Bujaka. Był to historyk, który wykształcił się w Krakowie, w naszej alma mater, natomiast w latach późniejszych osiadł w Lwowie, tam został zatrudniony na uniwersytecie, gdzie zaczął zajmować się historią gospodarczą. No ale to był początek XX wieku. Bujak był bardzo zainteresowany kwestiami związanymi z przyczynami upadku Rzeczypospolitej i zaczął szukać między innymi tych przyczyn nie tylko w kwestiach związanych z polityką, ale też tworząc zespół badaczy, którzy zajmowali się zbieraniem źródeł na temat różnego rodzaju klęsk naturalnych, pożarów, zniszczeń wojennych, powodzi i epidemii, stworzył taki wykaz ksiąg klęsk elementarnych. I z analizy tego materiału, który znalazł, wynikało, że to, co spotkało Rzeczpospolitą, było wypadkową wielu różnych czynników, w tym także tych przyrodniczych. A jakie są najważniejsze osiągnięcia tego nurtu historii właśnie środowiskowej na gruncie polskich badań, zwłaszcza jeśli chodzi o nasz ośrodek? W drugim dziesięcioleciu obecnego wieku został zebrany zespół badaczy przy Instytucie Historii, który otrzymał grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. I ten zespół badaczy kierowany przez Adama Izdebskiego zajął się, czy wziął na warsztat historię Krakowa, ale właśnie od tej strony historii środowiskowej. I w zasadzie należałoby teraz powiedzieć, że jest to niemalże w prostej linii kontynuacja tej linii zapoczątkowanej przez Rodericka Nasha w Stanach Zjednoczonych w zasadzie pół wieku wcześniej, ponieważ tutaj faktycznie
tym, co zadecydowało o tym, że nasi badacze krakowscy i nie tylko zajęli się tematem Krakowa, nie było prześledzenie historii miasta od roku zero do dzisiaj, ale właśnie wskazanie czy znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Kraków i jego mieszkańcy muszą mierzyć się z określonymi problemami natury ekologicznej, czyli chociażby problemem smogu. Jakie są najważniejsze osiągnięcia nurtu historii środowiskowej na gruncie polskich badań, polskich dokonań? Po II wojnie światowej możemy wskazać na kilka takich ośrodków, w których rozwijała się jeszcze niezdefiniowana historia środowiskowa. Prowadzono badania na temat historii klimatu Galicji, chociażby tutaj w Krakowie. Powstał szereg prac dotyczących epidemii w nowożytnej Polsce, czyli na terenach Rzeczypospolitej. Tutaj taką świetną książkę napisał m.in. Andrzej Karpiński. Ośrodek Warszawski. Ośrodek Warszawski, zgadza się. Czy chociażby w Poznaniu, gdzie prowadzone są badania nad pamięcią środowiskową osadników, którzy dotarli na tak zwane ziemie odzyskane po II wojnie światowej. Natomiast w samym Krakowie powstał zespół, który zajął się historią środowiskową miasta. To był grant, który był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. No i tutaj tym, co przyświecało przede wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego grantu, było właśnie znalezienie odpowiedzi na to pytanie, jakie były przyczyny, jakie są przyczyny tego, że w ostatnich dziesięcioleciach Kraków i jego mieszkańcy muszą radzić sobie i stawiać czoło różnego rodzaju wyzwaniom ekologicznym, jak chociażby problem smogu. Jak możemy spojrzeć na dzieje Krakowa właśnie przez pryzmat historii środowiskowej w odniesieniu do czasów poprzedzających rewolucję przemysłową? Za pewien model możemy przyjąć badania Fernanda Brodela bądź właśnie wspomnianego już Franciszka Bujaka. Czyli wyjdźmy od położenia geograficznego miasta i to, w jaki sposób to położenie geograficzne wpływało na rozwój Krakowa i osadnictwa. Jeżeli weźmiemy taki szerszy kadr, zobaczymy, że oczywiście Kraków tak samo jak i dzisiaj i wówczas leżał w Dolinie Wisły pomiędzy Pogórzem Wielickim a Wyżyną Olkuską. No, różnica w wysokości wynosi niemalże 200 metrów albo nawet i więcej. W związku z tym, że przez dolinę przepływała rzeka Wisła, no, teren ten podlegał nieustannym zalewom podczas powodzi, roztopów itd. Natomiast na tym obszarze było pewne miejsce, które wznosiło się nieco powyżej. I było to oczywiście wzgórze wawelskie wznoszące się na około 230 metrów nad poziomem morza. I na szczycie tego wzgórza powstała pierwsza osada, która była bezpieczna od powodzi. Więc tu już mamy ten pierwszy punkt środowiskowy, który sprawia, że Kraków stał się miastem dzięki właśnie Wawelowi, ale osadnictwo rozwijało się tylko i wyłącznie w kierunku północnym. Dlaczego? Otóż w czasie prehistorycznym rzeka Prądnik, która spływała z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jak ją dzisiaj nazywamy, niosła ze sobą olbrzymie ilości różnego rodzaju sedymentów, piasków. Stąd zresztą jest nazwa tej rzeki, czyli Białucha. I w momencie, kiedy ten cały materiał był znoszony w dół w stronę Doliny Wisły, za sprawą Wawelu, czyli tego wapiennego ostańca, cały ten materiał zatrzymywał się i powodował, że konstruował się, budował się taki potężny stożek. W związku z tym w średniowieczu ludzie zaczęli rozwijać to osadnictwo ze wzgórza wawelskiego na północ, ponieważ ono było bezpieczne od powodzi. Więc mamy kolejny ważny punkt, który tłumaczy nam, dlaczego miasto zaczęło wyglądać od wczesnego średniowiecza, od początku w zasadzie tego osadnictwa do czasów średniowiecznej lokacji i w okresie nowożytnym również. Natomiast należy sobie zadać pytanie, dlaczego aż do końca XVIII wieku Kraków nie wyszedł w zasadzie poza mury tego średniowiecznego miasta wraz z jurydykami, czyli dzielnicami, które opasały Kraków w zasadzie od północy i częściowo od wschodu. Otóż było kilka różnego rodzaju przyczyn tego stanu rzeczy. Wspomniany wcześniej Andrzej Karpiński w swojej książce o epidemiach, jakie trawiły Rzeczpospolitą, wskazuje, że przez około 150 lat, czyli od 1500 do 1750 roku, Kraków nawiedziło blisko 90 lat epidemii łącznie. To pokazuje nam, z jak wielką skalą mieszkańcy musieli sobie tego problemu radzić.
Mówi nam to też o tym, że co jakiś czas liczba ludności musiała drastycznie spadać. Więc zadajmy sobie kolejne pytanie. Skąd te przyczyny tych różnego rodzaju epidemii, które nawiedzały nie tylko oczywiście Kraków i mieszkańców naszej metropolii nad Wisłą, ale też innych miast, czy to Rzeczypospolitej, czy Europy Zachodniej. Na te pytania rzeczywiście historia środowiskowa przynosi ciekawe odpowiedzi, ale chciałem także zapytać jeszcze o jedną kwestię. Bo tutaj wspominaliśmy wielokrotnie sprawę zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które rzeczywiście stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. A jak na tę kwestię właśnie tego zanieczyszczenia można spojrzeć z perspektywy historii środowiskowej? Mamy tutaj do czynienia z dwiema tak naprawdę rzeczami. Pierwsza to jest kwestia zanieczyszczeń, które akumulowały się, gromadziły i nawarstwiały na ulicach i placach w mieście. No, wówczas to jest okres, kiedy nie ma kanalizacji, gdzie gdzieś te resztki pokarmowe, organiczne, ale też nieorganiczne muszą zostać wyrzucone, więc mieszkańcy po prostu wyrzucali te nieczystości prosto przed swoje domy. Obecność zwierząt domowych. Obecność zwierząt domowych chociażby. Mieszczanie krakowscy hodowali nagminnie świnie, co było zresztą wielokrotnie zakazywane przez Radę Miasta, ale też i różnego rodzaju rozporządzenia Dworu Królewskiego na Wawelu. No, świnie były dosyć nie tylko wszystkożerne, ale też zjadały bardzo dużo różnego rodzaju resztek. Niestety też to były czasy, kiedy w obrębie murów miejskich znajdowały się cmentarze, a świnie z racji tego, że są wszystkożerne, także szukały i na tych cmentarzach pożywienia, rozkopując groby, więc były niechcianymi, a z jednej strony niechcianymi zwierzętami w mieście, a z drugiej strony no, były hodowane ze względu na tłuszcz, jaki można było bardzo szybko z nich uzyskać, no i skonsumować oczywiście w trudniejszych czasach. Natomiast one powodowały też no to rozgrzebywanie nieustanne tych resztek, więc no, było to na pewno chorobotwórcze dla mieszkańców miasta. A więc mamy zanieczyszczenia, nawarstwienia, które gromadzone są w obrębie murów miejskich, na ulicach. Mamy problem metali ciężkich, no przecież Kraków był też ważnym miejscem protoprzemysłu, tutaj były różnego rodzaju odlewnie, mieszkali tu złotnicy, na rynku krakowskim była Wielka Waga, gdzie też przetapiano ołów, więc zanieczyszczenie z tych miejsc również dostawało się do gleby, a jednocześnie mogło przenikać i przenikało zresztą do wodociągów krakowskich, które już od średniowiecza zasilały miasto w wodę, która nie była zaczerpywana z Wisły, która jakby nie patrzeć była dosyć daleko od miasta, miała zbyt silny nurt, aby można było tam czerpać wodę, natomiast ujęcie było na rzece Rudawie, która spływała do Krakowa od północy. Przy czym czy ta woda była czysta? No, okazuje się, że nie za bardzo, ponieważ wzdłuż rzeki rozlokowane były również różnego rodzaju zakłady, różne szlifiernie, ale też na przedmieściach od północy znajdowały się garbary, czyli przestrzeń, jurydyk, w którym mieszkali garbarze. No, do produkcji, do wyprawy skór używane są zwierzęce ekskrementy, no i cała ta resztka od tej produkcji wyprawy skórnej no, trafiała wprost do Rudawy, no i częściowo pewnie też trafiała do Dobrze, to porzućmy ten koszmarny temat zanieczyszczeń. Chciałem zapytać o tylko jedną krótką kwestię. Jak przez pryzmat historii środowiskowej można postrzegać na przykład sprawę osadnictwa na terenie Żuław od połowy XVI wieku, tutaj w oparciu o Twoje badania? No, tutaj spływamy wraz z nurtem Wisły ku północy w stronę Gdańska i Żuław. Faktycznie region ten od XV, ale też i od XIV wieku jest obszarem, na które sprowadzane jest osadnictwo z Niderlandów. Zakon krzyżacki, ale potem też już władze Królestwa Polskiego ściągają tam osadników, którzy specjalizują się w osuszaniu terenów. Prawda? To są mieszkańcy dzisiejszych krajów takich jak Belgia czy Holandia, czyli to są Flamandowie, to będą Holendrzy zwani w staropolskim języku mianem Olendrów. I oni będą tutaj przekształcać ten krajobraz, będą osuszać bagna, będą budować różnego rodzaju konstrukcje służące do zapewnienia bezpieczeństwa, czy to
polom uprawnym czy stadom bydła, które zaczynają być tam też hodowane. Będą przekształcać te obszary też budując różnego rodzaju sztuczne wzniesienia, zwane terpami, na których stawiać zaczną swoje nowe domostwa. Dobrze, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, które pozwolą nam troszkę inaczej spojrzeć na klimat właśnie przez pryzmat historii środowiskowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to. Dawne zalane glinianki, żwirowiska czy kamieniołomy mogą być akwenami bardzo niebezpiecznymi przy nieostrożnym użytkowaniu. Podobnie było z krakowskim Zakrzówkiem, zanim powstało nowoczesne kąpielisko. Na tym przykładzie najlepiej widać, jak ludzie przekształcają środowisko naturalne. Człowiek nigdy nie żył w próżni. Analizując jego relacje ze środowiskiem naturalnym, można lepiej zrozumieć historię osadnictwa, przenikania kultur czy powstawania miast. Badania nad historią środowiskową są nową dziedziną w historii, która intensywnie się rozwija i pozwala lepiej, pełniej zrozumieć choćby dzieje Krakowa i jego zmagania z zanieczyszczeniem środowiska.